Czy wiesz, że... Według GUS w 2035 roku liczba ludności w Polsce spadnie do 35,8 miliona, a w najgorszym scenariuszu w roku 2060 może spaść do 26,7 miliona. Najmocniej odczujemy to na grupie w wieku produkcyjnym. Co więcej, do 2060 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym będzie przypadać aż 105 w nieprodukcyjnym, więc Polska stanie się krajem imigracyjnym. W 2023 roku uchodźcy z Ukrainy wypracowali dla polskiej gospodarki od 0,7 do 1,1% PKB. Niestety po wybuchu wojny liczba ukraińskich pracowników wciąż spada, co mocno odbija się na budownictwie i produkcji. Brakuje zwłaszcza mężczyzn, bo ich rekrutacja z Ukrainy jest praktycznie niemożliwa. Nie tylko Polska otworzyła drzwi dla Ukraińców. W samej Unii Europejskiej około 4,2 miliona Ukraińców ma status ochrony tymczasowej, z czego 1 300 000 przebywa w Niemczech. Zastanówmy się, jak rynek pracy w Polsce zareagował na te zmiany. W marcu 2024 roku w Polsce pracowało 1 011 000 cudzoziemców z ponad 150 krajów. Choć najchętniej zatrudniamy Ukraińców, Białorusinów i Mołdawian, liczba pracujących Ukraińców spadła do 720 000 w porównaniu z rokiem 2023. To o 30 000 mniej. I ta liczba raczej będzie dalej spadać. Polscy pracodawcy bardziej interesują się krajami ruskojęzycznymi, jak Gruzja czy Mołdawia, z uproszczoną procedurą na pracę. Rośnie zainteresowanie nie tylko Azją Środkową, ale Indiami, Nepalem, Filipinami, Kolumbią i krajami Afryki. Według danych Intra-Service Group na 1000 zatrudnionych cudzoziemców na koniec 2022 roku przypadało 80,4% Ukraińców. 16,4% stanowili pozostali cudzoziemcy. W 2024 roku na 1000 cudzoziemców zatrudniamy 63,3% Ukraińców, a ich udział wciąż spada. Natomiast pracownicy spoza Europy stanowią udział 36,7%, który sukcesywnie rośnie. Dynamika wzrostu ilości pracowników spoza Europy na przestrzeni 2 lat wynosi aż 187%. Nie wszyscy przedsiębiorcy korzystający z usług agencji zdają sobie sprawę, z jakimi problemami mierzy się branża APT. Główne problemy to brak spójnej polityki emigracyjnej. Na 1000 zezwoleń na pracę typu A wydaje się tylko 100 do 300 wiz typu D. Czas oczekiwania na wizę to od kilku miesięcy do nawet 1,5 roku. W polskich konsulatach kandydaci są wybierani losowo, a wielu czeka bezskutecznie latami na wizytę. Afery wizowe tylko pogarszają sytuację, bo stają się polem walki politycznej. Polska wciąż ma problem z ksenofobią i brakiem otwartości na różnorodność kulturową, co przy cichym wsparciu Kościoła wpływa na brak tolerancji społecznej. Adaptacja cudzoziemców jest trudna, ma negatywny wpływ na ich wydajność i jakość pracy. Mamy problemy z zarządzaniem pracownikami anglojęzycznymi, bo w wielu firmach brakuje znajomości angielskiego, zwłaszcza wśród starszej kadry technicznej. Podsumowując, prognozy demograficzne pokazują, że Polska nieuchronnie stanie się krajem imigracyjnym, czy tego chcemy, czy nie. Ukraina i Białoruś przestały być kluczowymi rynkami pozyskiwania pracowników. Sprowadzanie pracowników z nowych kierunków to konieczność. Polska musi jak najszybciej poprawić swoją politykę migracyjną, by nie być tylko krajem tranzytowym. Przedsiębiorcy, chcąc zatrudniać cudzoziemców, muszą dostosować swoje strategie, otwierając się na inne kraje, język angielski i narodowości spoza Europy. Intra-Service Group w ciągu ostatnich lat zrekrutowała i sprowadziła do Polski ponad 25 000 cudzoziemców. Wiemy, jak to się robi i możemy Ci pomóc przeprowadzić te trudne procesy. Skontaktuj się z nami przez www.intraservice.pl.